Cześć, witamy w 30. odcinku naszego kanału. Jesteśmy ponownie Wasland. Zapoczątkowaliśmy ten temat w poprzednim odcinku, a więc jeżeli chcecie nadrobić zaległości, zapraszamy, numerek 29. Jesteśmy w najważniejszym mieście tego regionu, czyli Saint-Nicolas, w Świętym Mikołaju. Pochodzimy sobie po parku, pójdziemy na markt, spróbujemy znaleźć domek Świętego Mikołaja i pojedziemy dalej. Jeszcze powiemy coś na temat balonów w Saint-Nicolas. A później odwiedzimy pewien fort i opuszczone miasto, które tutaj znają wszyscy. Miasto, które powiedzmy jest jeszcze opuszczone, swego czasu miało być zatopione. Jak jest teraz? Za chwileczkę zobaczymy. Wszystko w naszym filmie. A jeszcze jedno. Zapomniałeś o jednej rzeczy powiedzieć. A na koniec pojedziemy do pewnej fundacji, ale to zobaczycie sami. Dobra, wszystko widać. Fajnie tak mieszkać w mieście o nazwie Święty Mikołaj. Tym bardziej, że zawsze na przełomie listopada i grudnia przybywa on do miasta. Tuż po II wojnie światowej wywłaszczono teren wokół zamku Walburg, który stoi do dziś, z zamiarem stworzenia parku dla miasta. Otwarto go w 1952 roku. Jak widzicie, jest idealnym miejscem odpoczynku i spaceru. Romain de Witzplat to park urządzony w stylu angielskiego ogrodu, nazwany na cześć byłego burmistrza miasta Romaina de Witza. Każdego lata w parku odbywa się szereg imprez, w tym festiwal muzyczny Parkis. Na początku września odgrywa się w nim także festiwal pokoju. W Saint-Nicolas został założony znany na świecie, także i w Polsce, zespół Hooverphonic. A The Casino, które zobaczycie później, zbudowany w stylu neoromańskim, to kultowy klub muzyczny miasta, gdzie warto wyskoczyć na koncert. Wystąpili w nim także polscy artyści, Riverside oraz Nergal i John Porter jako Me and Dead Man. Saint-Nicolas może pochwalić się największym w Belgii marktem. Zobaczcie sami, jaki ten plac jest ogromny. Machnota Markt zdecydowanie wyróżnia się ratusz. Tuż przed nim stoi statua świętego Mikołaja. Nazwa miasta pochodzi od Mikołaja z Myry, który jest jego patronem. Każdego roku w połowie listopada do Saint-Nicolas przybywa święty Mikołaj. Zamieszkuje on w swoim domu i przebywa w mieście do 6 grudnia. W tych dniach odbywa się szereg imprez w mieście, a młodzi goście mają możliwość odwiedzenia domu świętego Mikołaja. Mogą zobaczyć jego sypialnię, łazienkę, biuro. Towarzyszący Mikołajowi tzw. złoty pieten udzielają wskazówek odwiedzającym i wprowadzają wesołą atmosferę. Tak więc zabierajcie se pociechy do Saint-Nicolas. Rezydencja świętego Mikołaja znajduje się na stacji Strat 85. Nie przegapcie też wielkiego wejścia świętego Mikołaja do miasta. Odbywa się ono na Protemark już w listopadzie. Dzieci, które przyjeżdżają do Saint-Nicolas pociągiem, przechodzą przez specjalną bramę miejską na Station Plain, jako punkt wyjścia do przygody w mieście Mikołaja. A wielkie przybycie Mikołaja do Belgii każdego roku transmituje flamandzka telewizja. Zawsze w pierwszy weekend września, natomiast w ramach Festiwalu Pokoju odbywa się Wielkie Święto Balonów. Miasto znane jest z lotów balonami. Każdy z Was może zarezerwować sobie taki lot. W grupach kilkuosobowych także.
Fort Liefkenshoek znajduje się na lewym brzegu rzeki Skaldy, w pobliżu Antwerpii. Od XVI do XVIII wieku był najbardziej wysuniętym na północ posterunkiem Republiki Zjednoczonych Niderlandów. Jego losy były także burzliwe. Zdobyty przez wojska hiszpańskie, następnie odbity przez mieszkańców Antwerpii, odgrywał znaczną rolę ruchu żeglugowego do i z Antwerpii. Podczas wojny o sukcesję austriacką fort zajęli Francuzi. Później na mocy traktatu w Aquisgranie został przydzielony Republice Holenderskiej. Wtedy wycofano z niego służby fortyfikacyjne. Pod koniec XIX wieku Liefkenshoek stał się szpitalem służby kwarantanny, a po II wojnie światowej służył żołnierzom armii belgijskiej oraz ich rodzinom jako ośrodek wypoczynkowy. Od 1985 roku jest to zabytek chroniony. Jeśli postanowicie tutaj trafić, musicie jechać ringiem numer 2 z Antwerpii w stronę Holandii i zjechać tuż za pierwszym tunelem, zanim dojedziecie do punktu opłat, przed kolejnym tunelem. Napisałem swoje imię. To nie tu. Od lipca 2019 Fort Liefkenshoek połączono promem z Lilo i z Antwerpią, gdy Waterbus płynie przez Skaldę. Z przystanku promowego widać kolejny punkt, który jest tematem dalszej części naszego filmu. Jedziemy do opuszczonego miasta. Najpierw musimy jednak pokonać antwerpską strefę Haven, czyli doki portowe.
No i jesteśmy w Dul. Kiedy w latach 60. XX wieku planowano rozbudowę portu w Antwerpii, w Dul mieszkało 1972 mieszkańców. W 2007 już tylko 388. Na koniec 2014 jedynie 147 mieszkańców. Obecnie jest ich zaledwie 18. Niejednokrotnie wysiedlenia były przykrym sporem między mieszkańcami a władzami. Obszar ten narażony na wielokrotne powodzie miał ostatecznie zostać zatopiony i służyć portowi w Antwerpii. Po drodze nie ma żadnych sklepów ani punktów restauracyjnych, więc ten samochód z goframi musiał zaspokoić nasz głód. Dat was eigenlijk, en dan kwamen ze hier in Doel aan en hier was een terminus en dan draaiden we terug naar de kwijt. En als je naar Kielrecht rijdt, dan zie je op het gras dat er een heel brede bedding naast de paal is. Smakelijk, hè? Młyn, który widzicie w naszych ujęciach, to jeden z najstarszych młynów zbożowych w okolicy. Jego powstanie datuje się na początek XVII wieku. W północnej części Dul znajduje się elektrownia jądrowa, dostarczająca energię do Belgii, Holandii i do Niemiec. Wciąż rozrastająca się elektrownia musiała ustąpić dalszej realizacji w wyniku protestów flamandzkich partii większościowych po tym, jak świat obiegła informacja o katastrofie nuklearnej w Czarnobylu. W sierpniu 2014 roku zamknięto Dul 4. Po tym, jak w wyniku braku smarowania turbina przegrzała się i doznała uszkodzenia. Nie wykluczono wtedy sabotażu. Incydent ten zmusił władze do nałożenia środków ostrożności i nowej polityki pracy, nakazującej, by do systemu dostępu nigdy nie wchodziła jedna osoba. Do tej pory nikt nie ma pojęcia, kto jest odpowiedzialny za uszkodzenia. Nowością, jaka nas spotkała przy wizycie w Dul, jest bariera wjazdu do miejscowości. Bez skanowania dowodu osobistego nie ma w tej chwili możliwości wjazdu samochodem. Być może jest to zabezpieczenie przed wjazdem tzw. dzikich lokatorów do opuszczonego miasta, którzy to swego czasu chętnie zasiedlali opuszczone domy. Dul zyskał nawet swego czasu uwagę mediów jako miejsce pewnego stopnia bezprawia. Kiedy byliśmy tutaj w 2014 roku, budynki nie były tak zabezpieczone jak teraz. Do wszystkich można było wejść bez żadnego problemu. Tamten urok z pewnością już nie wróci. Zakamarki pokojów, pozostałości po ich wyposażeniu pewnie by dziś bardziej urozmaiciły nasz film. Ponadto zaczęto wyburzać zniszczone i pękające domy, by uniknąć niebezpieczeństwa. Na szczęście zachowaliśmy kilka zdjęć z tamtego okresu i pokażemy je Wam za parę chwil.
Obecny Dól to nie to samo mroczne miasto co kiedyś. W letnie weekendy funkcjonuje nawet połączenie promowe z Lille. Pozostał klimat pustych ulic, domów, na których wciąż pojawiają się kolejne graffiti, ale brakuje tutaj tej ponurej tajemniczości sprzed lat. Tajemniczości, która przerażała, ale i fascynowała. Dól nadal ściąga jednodniowych turystów i ciekawskich, ale obecny charakter jest bliższy komercji niż tej ekstremalnej i ponurej przeszłości. Od 2022 roku we wrześniu organizowany jest Dól Festival. Impreza skupiająca muzyków i fanów współczesnej muzyki elektronicznej. Procent z dochodów z festiwalu przekazywany jest na cele odbudowy Dól. Kupując bilet, przyczynia się do przyszłości Dól. W marcu 2023 roku rząd flamandzki zdecydował, że Dól zostanie zachowany i musi ponownie stać się miejscem do zamieszkania. Być może ta nasza filmowa wizyta w Dól z czasem stanie się jedynie historyczną ciekawostką. I kto wie, być może to już ostatnie chwile, by zobaczyć to miejsce w obecnej formie? Witamy Was w Fundacji Verbeke. Pochodzimy sobie, zobaczymy. Na koniec zabieramy Was do Muzeum Fundacji Flamandzkiego Kolekcjonera Herta Verbeke, gdzie możecie obcować ze sztuką współczesną. Jak mówi kolekcjoner, muzeum to przestrzeń z wciąż niedokończonym spektaklem, w którym możemy oglądać sztukę jako krytykę świata, ale nie tylko. Udostępniane kolaże i eksponaty to także obraz życia i śmierci, relacje między człowiekiem a naturą. Często organizują się tutaj wystawy tematyczne i czasowe. To miejsce z pewnością poruszy Waszą wyobraźnię. Zarezerwujcie sobie na nie wolne przedpołudnie lub popołudnie. Fundacja Verbeke znajduje się w pobliżu Steken. Pozostawiamy Was z kilkoma obrazkami z fundacji w nadziei, że wielu z Was zainteresuje ta tematyka.
Do wędrówek po regionie Waasland postaramy się jak najszybciej wrócić. Tymczasem wielkie dzięki, że dotrwaliście do końca. Tutaj tędy i tamtędy. Subskrybujcie nas. Zaglądajcie na nasze social media. Dawajcie łapki w górę. Koniecznie nas subskrybujcie. Do następnego. Łukasz Janek.